Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, jesteśmy po dosyć udanym, muszę powiedzieć, patchu do cywilizacji 7, a to głównie przez ten DLC, który wprowadził nawet ciekawą nową cywilizację i nawet też lidera, bo dzięki temu możemy sobie, wiecie, żeglować już w epoce antyku, co sprawia, że jest troszeczkę ponad innymi, bym powiedział, i daje większy fan, ale też dostaliśmy respeca innych cywilizacji, co zresztą mogliście zobaczyć na jednym z moich filmów odnośnie Egiptu. Egipt bardzo fajny teraz, uważam, że w ten właśnie deseń, w tą stronę Firaxis powinno iść, żeby każda cywka była bardziej zróżnicowana. Dzisiaj natomiast obejrzymy sobie dosyć ciekawy, myślę, materiał, skondensowane wiadomości, jakie zmiany nadchodzą do cywilizacji 7 i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one będą dobre, czy niedobre. Jedziemy. There are three big, sweeping, maybe even game-defining changes coming to Civilization 7. The first, arguably the least significant, is already in action. The idea of reshaping civilizations to be both more powerful and more specialized within their narrow band of expertise. Secondly, we have more insights into the quote-unquote dramatic changes to legacy paths and victory conditions in No Civ to 7. jakby Kind of tak, a to 2 for 1, pisali or w maybe a vlogu. 1.5 for 1. And thirdly, the ability to play as one civilization continuously through the ages. So, with time cards down below, let's explore what we do know about the big three longer-term focuses for Civilization 7's rocky post-launch era. No dawaj. So, sit back, relax, let's kick it off with number one, which was directly addressed inside of the 1.3.0 patch notes. In the Aksum Civ update, buried in the dev note, they say that Aksum's changes are a good example of our new approach of giving stronger bonuses on narrower effects. And that really speaks exactly to what I was talking about in the introduction. Even though I've already made one video about it slightly before it came out. Aksum nie grałem, no to muszę przetestować, ale na przykład tutaj jest Egipt, fajnie, że pokazał, bo Egipt naprawdę teraz dostał bonusy do produkcji za to, że ma po prostu rzeki zwykłe i rzeki te żeglowne. No to daje takiego power spike'a, jeżeli chodzi o produkcję, że to jest głowa mała. Oni mają jeszcze przecież tak bonus do budowy cudów jako Egipt. Mało tego, zwiększacie sobie produkcję na tych heksach. W ogóle są bardziej użyteczne heksy wybrzeżne i to tak super użyteczne, bo tam macie też budynek, Jezu, to stocznia się chyba nazywa, w sensie Keja, dobrze mówię? Bo Knieja kiedyś mówiłem, Keja, tak? Morska Keja została przyniesiona, macie ją na start, możecie budować od samego początku i w miejsce tam tej pierwszej technologii, żeglugi, dostaliśmy właśnie tą stocznię, co sprawia, że Egipt naprawdę fajnego power spike'a daje i sam się zastanawiam, czy nie podejścia zrobić do takiego challenge, żeby wszystkie cuda zbudować sobie w epoce antyku. Let's use the November 1.3.0 update. Każda cywka as just powinna a mieć brief takie zmiany. example Imo. of how this kind of design philosophy may play out. There were about 12 civilizations that were touched in their another sweeping balance pass. For me, the particular ones to note were probably Egypt, Hawaii, Songhai, and Spain. Now, there were other changes, certainly. Aksum, right, Persia, both sort of good examples of civilizations that are slightly better at what they do best. But I think that these other ones really take the cake. Egypt received big buffs, with desert and river focuses increased. Wonders built on desert tiles, and now districts and improvements built along any river also give much better yield. Bez kitu. Hawaii leaned into the Jeżeli jeszcze nie graliście Egiptem, a lubicie sobie w Civkę 7 pograć czasami, zagrajcie Egiptem. No gwarantuję wam, że się będziecie dobrze bawić, nie? broader theme of Jak na course, Civkę 7. pirates and oceans and new ocean resources, harbor districts, etc. by allowing Hawaii to make the most of ocean tiles. These have been buffed, workable at +1 food and +2 gold. Their marine terrain still generates its +25 off-culture effect, similar to what it used to, but now just marine, and it has +1 happiness. Also, their improvement interacts with fishing boats, not farms. So, a greater focus on the coast, and much greater focus on what they do best. Similarly here with Songhai and Spain. Songhai, right, big buffs to its navigable rivers and its homeland treasure focus. Its unique ability gives production, not gold. Brilliant. And it applies in cities on navigable rivers for each resource assigned. There's greater movement over rivers more broadly and a variety of... Znaczy to generalnie chodzi o to, w dużym skrócie, że cywilizacje te, które zostały reworkowane, no to mają o to, o czym było mówione wcześniej, że są raz, że bardziej unikalne, dwa, że się specjalizują w czymś innym, no to w sumie to jest, że są bardziej unikalne.
że mają tego takiego power spike'a i że czujesz wtedy, dzięki temu, że no, jesteś w stanie zrobić coś szybciej niż inne cywilizacje. No tak jak w przypadku Egiptu, no bo tym akurat grałem, jesteś w stanie szybciej wybudować cuda i inni gracze, czy to AI, no ale mówmy, załóżmy, że multiplayerowi, powinni mieć na baczności i wiedzieć, że ty jako Egipt pierwszy postawisz cuda. Że będą musieli losować, gdzie trafią, który mogą zbudować, którego nie, który opuścić, który pójść dalej, nie? To też daje takiej pikanterii trochę do rozgrywki. Ways to make gold or production from trade and desert plains with gold buildings. Finally, Spain received actually sort of a facelift almost, right? It's now an economic militarist, not an expansionist militarist. And generally, here there was a big balance pass in favor of exploration and the conquering of distant lands. Something that Spain in this era, spoiler alert for history, happened to be pretty good at. Their unique ability in particular is miles better in my view. Now, not just making it so that towns are slightly cheaper to convert, but Teraz actually zobaczyłem, giving że benefits zasłaniało. across Sorry. the board, with greater scaling of benefit from distant lands. Again, leaning into the theme. Oh, and how could I forget? Pirates, by the way. Here, of course, we see one brand new fire-bearded leader, as well as the Republic of Pirates civilization. Included in the broader DLC, we also saw the introduction of Tonga, an Antiquity Age civ, as well as some extra wonders to add a little bit of extra flair, but really the introduction of piracy more broadly, right? The ability to fight at sea without being at war. And the Republic of Pirates, alongside their Moje 3 grosze. Piraci, spoko. Fajny lider, fajna frakcja, okej, ale jak oni zostali przedstawieni w tym wszystkim, w sensie jak taki kapitan Jack Sparrow troszeczkę, tacy są, wiecie, fancy, tacy Disneyowi. I nawet jak jest lektorka czyta, czy tam narrator przy loading screenie, no to jest cringe. brilliant leader, the combo leans into this really exceptionally as well. If you look right out at the lengths of their culture unlocks, and of course the very cheap and arguably most annoying sort of midgy-like unit, the sloop of all time, we finally have true piracy in Civilization 7. Alongside the harbour and the upgrades to naval combat, right? Two different types of ship, sort of light ones and heavy ones. Both naval gameplay and ships in Civilization 7 are leaning into this broader argument that I'm making here in part 1, that Firaxis are trying to make the civs more specialized, more focused, and I very much like that, and I'd like to see it continue. The ships and the broader changes to gameplay here are just the icing on the cake. The first one is about the victory conditions and legacy paths, but just before that, I want to show you the Firaxis feature workshop. At the time of recording, there's only about a day or so left to sign up for this closed invite focus group to playtest future Zapisałem się widzowie i teraz wystarczy tylko czekać, jak z otwartymi ramionami za moje treści na temat tej gry, za content, który stworzyłem z Civilization 7, przyjmą do tego workshopa. changes to Civ 7, so if you'd like to do that, you need to chase it down now, otherwise you'll have to wait until, I assume, the next round of applications. More importantly, though, I want to focus on this thing from their website that I haven't seen until just recently. What's being workshopped for Civ 7? No I dawaj. bring this up in particular because I think it speaks to a broader tension that I've observed within the much wider Civ community, right? Not just the YouTube comments, but more broadly here. Places like Twitter and Reddit, you get the idea. There is a tension, I believe, between the direction of Civ 7 and the community. Some believe that it should lean into what it's already doing and its differences. No nie gadaj, no nie gadaj. No przecież spięcie pomiędzy fanami cywilizacji a Firaxisem jest od premiery Cywilizacji 7 praktycznie. Ja o tym też mówiłem, że doprowadzą do pewnego momentu, w pewnym momencie do takiego stopnia, że wypuścili tą 7, są te dynamiczne cywilizacje i tak dalej, bla bla bla, i część osób to lubi. Jest ich tam 7 czy tam 8 tysięcy w piku 24 godzin na SteamDB. No nie, no ale załóżmy, że 8. To nie chodzi o wartość, tylko że są ludzie, którzy to lubią. Jak oni zaczną majstrować, żeby się przypodobać starym fanom, którzy no, wrócą lub nie wrócą, mogą zrazić do siebie ludzi, którzy to lubią. I summa summarum mogą wyjść paradoksalnie na tym jeszcze gorzej.
no jakkolwiek niedorzecznie to brzmi, jest to według mnie całkiem możliwe. Bo traci już sami nie wiedzą, co chcą z tą grą zrobić. Tak wnioskuję czasami. It more unique, make it more focused, and improve the changes that you tried to make Firaxis, right? On the other hand, there are a group of people who say, I just want the classic format of Civ. I don't mind maybe the changes around the edges that you've done here with things like buildings and blah blah blah, but I just want to play one Civ through the ages. Okay? Two different camps. Essentially, lean into what you've already done and make it better, or give me the traditional Civ experience. Just in a nutshell, that's how I read it. Granted, I'm making some sweeping assumptions here, but that's generally how it rolls. After making assumptions, I'm now going to do a little bit of reading between the lines and say that this, what's being workshopped for Civilization 7, indeed, actually speaks to that. First up, they say, hey, you know, we're not going to have as many patches through the holidays, but we're testing the changes I've talked about. The key parts I've highlighted. They say, Civ switching is an important part of the game, and it is not going anywhere. While we also recognize To nie do końca rozumiem, ale może zrozumiem. Bo może będzie później wyjaśnione, albo sam Firaxis to lepiej sprecyzuje. No bo powiedzieli nam, że pracują nad tym, żeby można było grać jedną cywilizacją przez wszystkie epoki, jednocześnie tutaj dając statement, że zmiana cywilizacji jest ważną częścią gry i nigdzie się nie wybiera. To albo zrobią tak, że będzie można grać i tak, jednocześnie, jak to powiedzieć? Jeżeli dodadzą opcję przy tworzeniu gry, że masz Civ switching albo go nie masz, to będzie trochę bez sensu, a z drugiej strony innego wyjścia nie ma. Tak mi się wydaje. Bo oni teraz musieliby do każdej cywilizacji, to też wielokrotnie było powtarzane przeze mnie, dorobić budynki i jednostki i tak dalej, no do każdej epoki, żeby to się trzymało po prostu kupy. A tego nie mają, bo no, 3 minigry powiedzmy, nie? Jakby. that many players want to play as the same Civ through an entire campaign. We're currently working on ways to achieve this that also ensure playing as the same Civ in all ages is viable, fun, and interesting. They go on to talk about the unique identity of Civilization 7 and that they want to contain that, retain that, in fact, while also trying to evolve some systems and strengthen our experience. Now, on the one hand, this is... To jest tak mnie rozwala. Zobacz, oni wszędzie to wciskają. Ostatnie zdanie tutaj. We can't wait to bring that vision into reality and build something we all believe in together. To. Build something you believe. Na każdym jednym ich shorcie, nie shorcie, pod koniec jakiejś prezentacji cywilizacji liderów zawsze jest to zdanie. I nawet tutaj umieścili. kind of a glossy, you know, we're going to try and appease everybody. On the other hand, it kind of confuses me why this disruption, this sort of fracture in the community has even occurred. And I can't help but, sorry for the niche reference, cast my mind back to an advert that used to play on New Zealand television, goodness knows how long ago, probably 10 or 15 years. In essence, the message is, why not both? And with taco references out of the way, let's focus in on the big stuff. They've been talking about how they've been collecting feedback, and they know that we, the community, are eager to focus on the big picture, right? Big changes rather than incremental ones. They talk about these changes being dramatic. Firstly, with the legacy paths and victories. Again, kind of a 2-for-1. The only real inkling we have here is that they say that they want to open up the game, provide many new paths your empire can follow while achieving greatness and competing. Very interesting. I have a lot of thoughts about this, but unfortunately, we don't have a lot of real detail. No ścieżki tej spuścizny całej, tej ścieżki zwycięstw, jak nie wiem kiedy ostatnio w Cywilizację 7 graliście, no ja mam to siłą rzeczy, że każdy jeden patch, no to sobie sprawdzam, z tego coś też nagrywam, no to sobie to ogrywam. No i jest te ścieżki spuścizny, to straszne jest to, w sensie nie zwraca się na to uwagi, po prostu klikasz, samo wchodzi, no chcę cuda na przykład budować jako Egipt, tak, no to ja to zrobiłem
30 turze, może w 37 miałem już 7 cudów wybudowanych, nie? A może i w 50, może i przesadzę, może to była 50 tura. Na bóstwie, na standardowej prędkości miałem już 7 cudów wybudowanych, czyli pierwszą całą ścieżkę spuścizny zrobioną. Ekonomiczna też dosyć szybko wpadła, ale ekonomiczna to wpada zawsze najszybciej. No i tak nudno, nie? Trochę z tym. For No the ale record, dobra, it's niech something I powiedzieli, że absolutely zmienią, support. niech zmieniają, I, again, don't poprawiają. see any of the stuff they're talking about as a bad thing, certainly as an optional thing. I have a couple of ideas, right? We can kind of gleam in, and if you'll forgive me, I'll just muse for a moment. They could change the scale of each objective. Make it either easier or harder. These legacy path objectives, from building wonders to making money through industrialized trade, right? You'll be familiar with them, of course. They are age specific and they ultimately build up to a victory condition, which tends to be fairly plain. Kurde, wiecie co mi się w tym nie podoba? Bo sam zamysł tego jest jakby, powiedzmy, że okej. Powiedzmy, że okej, bo to nie jest jeszcze win condition, tak? To sobie zbieracie po prostu punkty w epoce antyku i potem w epoce eksploracji. Win condition macie dopiero w ostatniej epoce tej nowożytnej. Problem z tym jest taki, że uproszczone to zostało do tego stopnia, kulturowe na przykład zwycięstwo, czy tam ta ścieżka w tych pierwszych epokach, że musicie stawiać tylko i wyłącznie cuda. Nic więcej nie musicie robić. W szóstce to było tak zmajstrowane fajnie, że cud dawał wam do tego profit raz, że dawał wam profit do czegoś tam, co ten cud dawał. Dwa, że był cudem, robił turystykę dodatkowo, no i dzięki temu pchaliście ten silniczek do zwycięstwa kulturowego. Nie dawał wam pewności, że będziecie mieć to zwycięstwo kulturowe, rozumiecie? Musieliście tam jeszcze uruchomić parę innych aspektów, żeby to wtedy pchnąć. Tutaj jest tak, że stawiasz sobie cud, bach, masz odhaczone. To jest takie trochę głupie, nie? Tak jak i to ekonomiczne. No masz surowiec tylko, umieszczasz go w tym, bach, już masz. Bach, już masz. Gdyby to. No i znowu, i dochodzimy do punktu, że jest system tradingu. Go po prostu nie ma. No. Nie możecie sobie handlować z AI-em tak, jakbyście chcieli. A gdyby była taka sytuacja, taka możliwość handlu, jak na przykład w cywilizacji 6, to mogliby sobie porozwijać, że no zarób z handlu, czyli nie otrzymaj od AI na przykład 2000 golda. Nie? 2000. Albo 1000. Albo 500 za towary. Albo potem wymień się na 3 towary jakieś luksusowe, których nie ma w twoim imperium. Na przykład. No i to już daje jakiś myk, nie? Fajne. Kombinowanie. Trzeba pomyśleć. Czy ten ma, czy ten ma, czy ten. Build a thing once you've done the legacy paths, right? So they could change the scale of each objective. They could also change the number of objectives. So instead of it being build wonders to meet the cultural one, maybe my cultural output is considered. A wild idea, I know. But maybe we could introduce more objectives that actually cater to what you're doing rather than these kind of sidecart things, right? Okay, sure, I can build up my culture, or I can use production to build wonders. How is that actually a cultural objective? No, czyli tak jak on the one do hand, it's szóstki, very nie? clear Mniej that it is, więcej. but on the other, W it's not szóstce that to zostało direct. zrobione. I think there's an opportunity to open up more objectives within each category, say cultural or scientific, and let players achieve that overall goal in many ways. Finally, of course, my third muse is that we could look to expand the number of categories, the number of different objectives. Of note, I suppose, in the past we've seen a diplomatic victory, which has largely been an economic one, but this time around we have influence and a whole load of civs who are built around that very mechanic that is not very well represented. Maybe that's one area you could look at, as well as perhaps production and productive goals more broadly. Uważam, że bez DLC-ka nie będą w stanie tego tak rozbudować, jak on tutaj teraz ten pomysł podaje. Ten pierwszy tak, to jakby to powiedziałem to tylko innymi słowami trochę, w sensie chodziło nam raczej o to samo, tak mi się wydaje, a to tutaj co on mówi, to wydaje mi się, że bez DLC-ka nie ma bata. A pierwsze co dostaniemy jako tam Legacy Path to na 100% będzie, no tak, znaczy na 100%. Tak obstawiam, biorąc pod uwagę historię cywilizacji 5, cywilizacji 6 i DLC-ków, że dostaniemy zwycięstwo dyplomatyczne jakieś, coś z dyplomacją związane. Która tu jest też praktycznie nie istnieje. Czekam. The victory conditions also, in my view, shouldn't be combined, actually. They're actually kind of different. So, part of me is tempted to say there are 4 big changes coming, but I won't quite clickbait you that terribly. I think that the victory conditions could use a little bit of pizzazz, but largely it is the legacy paths that build up to them, and if they want to keep that model, they probably can. Anywho, enough of the gas bagging. Let's skip to the last part of the video, and this one
maybe is the part you're most excited about. I don't know. One civ continuously through the ages, right? No. Fixed civilizations. A traditional way to play, if you will. Firaxis say second, and this one's been one of the most requested features from players. We're internally playtesting ways to play as one civ continuously through the ages, allowing you to choose a civilization from any age Uuu. and guide them through your journey through history. Throughout. Gruby statement, w sensie nie statement, tylko grube kombinowanie. Jak każdą cywilizację, chłopie, ale tam będzie, wow, znaczy nie wiem, no tak wydaje mi się, że trochę dużo, bo żeby każda cywilizacja miała budynki, żeby one trochę się architektonicznie zmieniały, chyba że zostawią. Jak zostawią, to też tak trochę lipa, nie? Tak mi się wydaje, bo jednak w cywilizacji 6, jak przechodziliśmy do kolejnych epok, to ta architektura nam się zmieniała. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że jesteśmy tam w tych latach wieku pary, mamy pociągi, a budynki mamy z lepianki, nie? Chociaż z Firaxis i może się wszystko zdarzyć. Indeed. Right. The point here is that we'll be able to play as one civ throughout, and we'll be able to pick it from any age. Of course, you might be scratching your head, but how does that work if they've been specialized in the ages? How does a modern age civ compete when you have antiquity age civs? I could muse on this a little bit. One way you could do it, of course, is by adding more or changing the period within which a unique building or a unique unit is both the optimum and efficient way of doing things, right? Expand out the time period that a civ is relevant. Another way you could do it is by sort of combining them, making these combos. I really love that idea, but I really Znaczy, no to jeżeli byłoby tak, jak on tutaj insynuuje, znaczy tak jak podaje przykład, że mogłoby tak być w ten sposób, to się trochę gryzie wtedy z tymi opcjami wyboru cywilizacji. W sensie, żeby chcą dać, że możesz stworzyć grę, że ty kontynuujesz sobie jedną cywilizacją, albo sobie wybierasz. Tak mi się wydaje, że to by się gryzło. don't see that happening. Finally, because I like to clearly add 3 musings to each point here, I'm sorry. Maybe the most obvious one to me, I think you just add them in. I mean, we've always had civ games where civilizations have been better during certain periods because that's when their mostly unit is actually effective, right? This seems virtually no different to the way it used to be. Maybe I'm oversimplifying things here, but I am not a game developer as well, it's important to add. But I don't see any real issue with just using the traditional format and mechanically fitting that in. Basically, just use the civs you've already got, the mechanics they already have, and slot it into a full civ time period game, right? I don't know. I'm sure you'll let me know how foolish these ideas are in the comments down below. And I think that'll just about wrap up Civilization 7 for today. Thanks again to Foundation. Spoko materiał jak zawsze od niego, fajnie skondensowany. No co, no pozostaje po prostu nam czekać. Ja mam nadzieję, że podejmą dobre decyzje tym razem i nie użyją stwierdzenia, albo że inaczej, że będą w końcu mogli użyć stwierdzenia bezpiecznie we are super excited, nie? Bo to już bez kitu stało się memem. Tutaj taki statement z tych ich postów nie padł, nie widziałem takiego opisu, ale no ciekaw jestem. No naprawdę fajnie by było, żeby im się udało zrobić z tej cywilizacji 7 naprawdę najlepszą część serii. Osobiście w to wątpię, ale kciuki nadal trzymam. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tym, co nadciąga, co tutaj się z czego dowiedzieliście i czy jeszcze w Civkę 7 grywać. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Łapka w górę też będzie mile widziana i do usłyszenia w kolejnym materiale z Cywilizacji 7 i innych strategicznych. Na razie, cześć, pa!